Witajcie. Dzisiaj tematem filmu jest maleńka szkatułka ubrana w złoto. Zapraszam na film. Przed przystąpieniem do pracy całe pudełeczko oszlifowałam. Teraz maluję je bejcą w kolorze palisander ciemnym, a po wyschnięciu bejcy zabezpieczam pracę lakierem. Między wieczko a dół pudełka wkładam kartkę papieru, a następnie na wieczko nakładam klej do złoceń, korzystając z gąbeczki. Kiedy klej wyschnie, nakładam na wieczko folię do złoceń. Na wieczku pudełka odrysowuję kształt ramki, a następnie złocenie zabezpieczam lakierem na bazie rozpuszczalnika. Z serwetki wycinam fragment w rozmiarze rameczki, następnie serwetkę rozwarstwiam i przyklejam do wieczka pudełka, korzystając z kleju do dekupaż. Miejsca pod serwetkę nie maluję na biało, przyklejam serwetkę bezpośrednio do pozłoconej powierzchni. Po wyschnięciu kleju zabezpieczam pracę lakierem, a następnie po wyschnięciu lakieru na całe wieczko nakładam patynę. Patynę nakładam również na papierową ramkę. Robię to taką prawie suchą gąbeczką. Po wyschnięciu i zabezpieczeniu patyny lakierem, całą ramkę przecieram pastą woskową Kameleon w kolorze białe złoto. Następnie przyklejam ją do wieczka pudełka. Na
portrecik nakładam lakier samopoziomujący i tutaj musi być taka słuszna warstwa preparatu, bo inaczej on się po prostu nie wypoziomuje. Do pudełka dokręcam uchwyt i nóżki. Uchwyt i nóżki przecieram złotą pastą woskową. Do boków pudełka doklejam wąską dwustronną taśmę klejącą. Następnie do taśmy przykładam folię termoton w kolorze złotym. Przykładamy zawsze tą matową stroną. Uchwyt chwosta był w kolorze srebrnym, co mi w ogóle nie pasowało do pracy, dlatego przemalowuję go najpierw podkładem akrylowym w kolorze czarnym, następnie brązową farbą, a na koniec przecieram złotą pastą woskową. Przy okazji malowania brązową farbą zabarwiam nią również wstążeczkę. Aby poprawić kontrast między ramką a wieczkiem pudełka, obmalowuję ją delikatnie brązową pastą woskową. Przez chwościk przekładam wstążeczkę i mocuję wszystko do uchwytu pudełka.
Gotowa praca prezentuje się tak. Jak zwykle listę użytych materiałów znajdziecie w opisie. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.